Serdecznie zapraszam do odcinka 82 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 19. W poprzednim 81 odcinku opowiedziałem o edykcie z Alhambry. W tym odcinku opowiem o Marranach. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, król Ferdynand II Aragoński i królowa Izabela I Kastylijska wydali wspólnie edykt w Alhambrze, który był warownym zespołem pałacowym w Grenadzie. Na mocy tego edyktu zostali wygnani z Hiszpanii Rzymianie sefardyjscy, a ci, którzy pozostali, mieli zmienić judaizm na wiarę katolicką. Przed wydaniem edyktu latem 1491 roku doszło w Hiszpanii do rozruchów antyrzymskich, w wyniku których wielu Rzymian zginęło. Jednakże znaczna część Sefardyjczyków przyjęła chrzest. Masowość przyjmowania chrztów sugerowała małą wiarygodność nawróconych konwertytów i podejrzewano ich o potajemne praktykowanie judaizmu. Takich rzekomo nawróconych na katolicyzm Rzymian nazywano już wcześniej Marranami. Powstaje pytanie, czy Sefardyjczycy, czyli Rzymianie, którzy pozostali w Hiszpanii po wydaniu edyktu, faktycznie zmienili wiarę i stali się nagle katolikami. Muszę stwierdzić, że jest to nie tylko niewiarygodne, ale w zdecydowanej większości przypadków wręcz niemożliwe, z prostego powodu, że zmiana wiary została im narzucona siłą, dając im do wyboru albo przeprowadzkę, albo katolicyzm. Czy twórcy edyktu przewidzieli jego skutki i czy sam dokument nie został w odpowiedni i zamierzony sposób zredagowany? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdyż edykt wydano w zupełnie odmiennej od naszej epoce historycznej. Ale sądzę, że władcy Hiszpanii wydali go w dobrej wierze, czyli w obronie kraju katolickiego przed rosnącymi wpływami wyznawców judaizmu. Sefardyjczycy nie tylko z racji swojego rzymskiego wyznania nie pałali miłością do katolików, ale co gorsze, występowali przeciwko nim zbrojnie. Oto wspomniany wcześniej fragment. Kiedy muzułmańscy najeźdźcy, Maurowie, Arabowie i Berberyjczycy najechali Hiszpanię, ludność rzymska powitała ich z radością. Mało tego, przez pewien okres podbite przez muzułmanów miasta, jak Cordoba, Malaga, Grenada, Sewilla czy Toledo, przeszły pod kontrolę rzymskich mieszkańców, których uzbroili mauretańscy najeźdźcy. Można się domyślać, że doszło do gwałtów, a nawet mordów dokonywanych na hiszpańskiej ludności katolickiej przez Sefardyjczyków, co się w przeszłości zdarzało, a o czym nie mówią dyżurni historycy, czy to medialni, czy inni piszący tak zwane wiekopomne dzieła historyczne. Podejrzana wydaje się również zawarta w edykcie opcja zmiany wiary skazana z góry na porażkę, która powstała prawdopodobnie z inspiracji samych Sefardyjczyków, zajmujących wysokie urzędy w państwie, jak i na dworze królewskim. Powróćmy do Marranów, których historia zaczyna się dużo wcześniej, bo już w 1391 roku. W lecie tego roku doszło w Hiszpanii do rozruchów antyrzymskich, w wyniku których zginęło wielu Sefardyjczyków, a większość z nich przyjęła chrzest, stając się katolikami. Tak właśnie powstali Marrani, czyli Rzymianie sefardyjscy nawróceni siłą na katolicyzm. Znaczenie słowa Marrani jest kwestią sporną, gdyż hiszpańskie słowo marrano oznacza świnię, a Hebrajczycy tłumaczą je jako zmuszeni. Samo słowo Marrani może być mylone z Maronitami, czyli chrześcijańską ludnością z Bliskiego Wschodu, lub Maronami, czyli potomkami Afrykanów z Ameryk i wysp Oceanu Indyjskiego, którzy uciekli z niewoli i założyli własne osady. Już od samego początku wiedziano,
że przymusowe przyjęcie katolicyzmu przez wyznawców judaizmu nie może być szczere i dlatego ówcześnie panujący król Aragonii, Ferdynand II Katolicki, zezwolił Sefardyjczykom na powrót do swej dawnej wiary. Okazało się jednak, że większość Rzymian nie skorzystała z prawa powrotu na judaizm z bardzo prostego powodu. Stanie się katolikiem otwierało przed Marranami nowe perspektywy rozwoju, zarówno ekonomicznego, jak i politycznego. Wkrótce konwertyci przeniknęli masowo do urzędów publicznych, uniwersytetów, gildii kupieckich, a nawet samego kościoła. Marrani stali się siłą polityczną i dominowali we władzach wielu miast hiszpańskich, jak Cordoba, Toledo, Burgos, Cuenca czy Segowia. Pojawili się także na dworach królewskich Kastylii i Aragonii. Nie tylko dominowali w finansach, ale wielu z nich zostało szlachcicami. Jak można było się spodziewać, sytuacja ta stała się powodem do zawiści i nieufności hiszpańskich katolików do rzymskich konwertytów. Doszło wkrótce do rozruchów w Toledo, w wyniku których uchwalono tzw. statuty czystości krwi, zakazujące konwertytom dostępu do urzędów miejskich. Jednakże papież Mikołaj V, zamiast stanąć w obronie wiary katolickiej i zdemaskować fałszywych konwertytów, czyli Marranów, wydał bullę Humani Generis Inimicum, w której odrzucił ideę dyskryminacji chrześcijan ze względu na ich pochodzenie etniczne, jak również statuty uchwalone w Toledo. Co prawda później król Kastylii Jan II zaakceptował ponownie toledańskie statuty czystości krwi, ale z powodu małej skuteczności w ich realizacji nadal powtarzały się co kilka lat rozruchy przeciwko Marranom. Sądy kościelne, które prowadziły procesy przeciwko Marranom, stawiając im zarzuty o nieprawdziwości ich nawróceń oraz praktykowanie religii judaistycznej, okazały się mało skuteczne. W 1478 roku król Ferdynand Aragoński i królowa Izabela Kastylijska wystąpili do papieża Sykstusa IV o ustanowienie instytucji inkwizycji, a 3 lata później, w 1481 roku, w Sewilli pojawił się pierwszy Trybunał Inkwizycyjny i wkrótce kolejne w innych miastach. Marrani zwrócili się o pomoc do papieża Sykstusa IV, który wydał prawo w styczniu 1482 roku odwoływania się od wyroków inkwizycji do Rzymu. Jednak kiedy królowa Izabela I 3 czerwca 1482 roku przyznała papieżowi prawo do trzeciej części majątku winnych herezji, papież zmienił zdanie i wycofał się z koncepcji współpracy inkwizytorów z biskupami, zachowując jednak prawo do apelacji. Tak więc edykt królewski z 1492 roku, który miał rozwiązać problem zagrożenia ekspansją gospodarczą i polityczną Sefardyjczyków, odbił się czkawką, a Rzymianie ze zdwojoną siłą wykorzystali to, powiększając szeregi Marranów, udających nawrócenie na chrześcijaństwo. Niestety sekta rzekomych katolików, czyli sefardyjskich Marranów, której początki sięgają 1391 roku, istnieje po dzień dzisiejszy. Nie tylko w Hiszpanii czy krajach Europy Zachodniej, ale nawet w naszym małym imperium. Zwracam uwagę, abyście, moi drodzy, przyglądali się baczniej działaniom i słuchali uważniej deklaracji czy komentarzy wygłaszanych przez różnych polityków, hierarchów kościelnych, posłów czy urzędników w aparacie władzy. Szczególnie w kontekście relacji katolicko-rzymskich, sytuacji nad rzeką Jordan czy obchodów święta świecznikowego. Niestety wielu z nich
może być potomkami tej złowrogiej sekty, dążącej do zniszczenia chrześcijaństwa i zawładnięcia naszym małym imperium, czyniąc z nas potulnych i co najgorsze nieświadomych niewolników. Do Marranów powrócę w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 82, w którym opowiedziałem o genezie powstania sekty Marranów w Hiszpanii. Serdecznie zapraszam do odcinka 83 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 20.